Tak jak wiecie, bo mówiłam Wam już o tym chyba wielokrotnie, a przynajmniej mam wrażenie, że nieustannie to powtarzam, pracuję teraz bardzo dużo nad moimi kursami A2 i B1 i mam wrażenie, że bardzo mało czasu poświęcam na przerwy od pracy. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaka powinna być efektywna przerwa od pracy, jak ją dobrze wykonać, bo prawda jest taka, że to nie czasu mi brakuje, a po prostu brakuje mi pomysłu chyba na to, co mogę robić i od razu sięgam po telefon. Ale o tym wszystkim opowiem Wam za chwilę w tym właśnie podcaście. A jeśli ktoś jeszcze z Was mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla tych z Was, którzy uczą się języka polskiego jako obcego. Wspomniałam o moich kursach A2 i B1 na samym początku tego filmiku. Jeśli ktoś z Was jeszcze o tym nie słyszał, mimo że ja mam wrażenie, że cały czas o tym mówię, możecie teraz zapisywać się na moje kursy, właściwie wszystkie, bo A1, A2 i B1 za połowę ceny, czyli ze zniżką 50%. Myślę, że bardzo się to opłaca, jeśli macie ochotę zacząć polski, nawet w wakacje. Ćwiczenia, które są na moich kursach, nie są typowymi ćwiczeniami szkolnymi. To są podcasty, to są ćwiczenia na podstawie podcastów, interaktywne ćwiczenia, nagrania, które mi wysyłacie, jak mówicie po polsku, więc na pewno będziecie w tych kursach się dobrze bawić, dlatego nie bójcie się, że popsują Wam one atmosferę wakacji. Kurs A1 jest już opublikowany w całości, natomiast kursy A2 i B1 są teraz w przedsprzedaży. Co to znaczy? To znaczy, że jeszcze nie są opublikowane wszystkie lekcje. Pracuję nad tym, żeby były dla Was jak najlepsze, ale już kurs jest opublikowany, bo w każdym tygodniu publikuję tam nową lekcję. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda od środka, to zachęcam Was do zajrzenia na moją stronę z kursami, bo tam możecie nawet zrobić taką przykładową lekcję z kursu i zobaczyć, czy to jest coś dla Was, czy niekoniecznie. Kurs B1 to kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego na poziomie B1. Więc jeśli ktoś z Was planuje w przyszłym roku zdawać ten egzamin, myślę, że ten kurs może mu pomóc. A jeśli chcecie tak swoją drogą sprawdzić, czy jesteście już na poziomie B1, czy jeszcze nie, to nie tak dawno temu wstawiłam filmik z testem, z pytaniami na poziomie B1. Możecie tam się sprawdzić w tym teście, zobaczyć jaki jest Wasz poziom i tam też opowiadałam Wam mniej więcej o tym kursie, bo nie wiem czy wiecie, ale ja też jestem egzaminatorką i sprawdzam Wasze egzaminy. A poza tym nie jest to tylko kurs online, kurs na platformie, bo mamy też spotkania online mniej więcej raz w miesiącu. Ostatnio widziałam się z moimi kursantami z poziomu A1 i byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo widziałam faktyczny postęp ludzi, których widziałam jeszcze miesiąc wcześniej i byłam bardzo, bardzo z nich dumna. Jeśli ktoś z Was jest na tym kursie A1 i mnie słucha, to gratuluję. Okej, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć w tym wstępie. Jeszcze tylko może szybko dodam, że jeśli chcesz dostać transkrypcję i ćwiczenia do tego podcastu, to wszystko znajdziesz na moim Patreonie. Koniecznie tam zajrzyj, jeśli szukasz jakiejś alternatywnej metody nauki polskiego, bo tam są nie tylko transkrypcje i ćwiczenia, ale mamy też spotkania w grupie, mamy spotkania indywidualne, mamy pisanie co miesiąc i mamy grupę na WhatsAppie, więc cały czas wymieniamy się wiadomościami i jestem bardzo, bardzo dumna z tej polskiej społeczności, którą tam tworzymy, więc już teraz dziękuję moim patronom, ale oczywiście podziękuję Wam też pod koniec tego filmiku, tego podcastu, tak jak zawsze. Mam wrażenie, że te wstępy u mnie się wydłużają i niedługo wstęp będzie zajmować więcej czasu niż sam filmik czy sam podcast. Ale teraz to już naprawdę koniec. Będziemy mówić o przerwach w pracy. Bardzo trudno jest robić sobie przerwy, kiedy pracujemy na własny rachunek. Ja właśnie prowadzę swoją działalność gospodarczą i nie mam żadnego szefa nad sobą. Nie ma nikogo, kto by kontrolował moją pracę. Ja sama ją kontroluję. Oczywiście uczniowie czasem kontrolują moją pracę i mówią, jeśli zrobiłam gdzieś błąd w jakimś ćwiczeniu.
ale poza tym nie ma kogoś, kto byłby nade mną, kto mówiłby mi, co mam robić, czyli powierzałby mi jakieś zadania, kto sugerowałby mi, kiedy mam na przykład iść na urlop, albo kogo miałabym się pytać o pójście na urlop. Nie ma nikogo, z kim mogłabym dzielić się obowiązkami w pracy. To ma bardzo dużo zalet i jeśli chodzi o mnie, to jest to jedyny typ pracy, który mi odpowiada, ale ma tu też swoją wadę i jest to moim zdaniem właśnie ta przerwa w pracy i ustalony czas pracy. W moim życiu nie ma czegoś takiego jak praca i życie. W moim życiu praca to życie, a życie to praca. Życie prywatne bardzo przeplata się z moją pracą. Teraz na przykład, kiedy nagrywam ten podcast, jest godzina 18:25. Dlatego, że akurat teraz miałam wolną chwilę, żeby nagrać podcast. Przy życiu rodzinnym, które łączymy z pracą, nie możemy oczywiście zaplanować sobie konkretnie dnia, że o tej godzinie nagramy podcast, a o tej godzinie zrobimy ćwiczenie dla kursantów. Każdy też ma swój ustalony jakiś harmonogram. Ja na przykład z tego, co zauważyłam, lubię całkiem nagrywać podcasty czy filmiki wieczorem, dlatego, że jest to taka praca, taki typ pracy, który daje mi energię i nie męczę się tak szybko, jak przygotowując ćwiczenia. Oczywiście bardzo lubię przygotowywać dla Was ćwiczenia, jednak jest to inny typ pracy, taki przy którym szybciej się nużę, szybciej brakuje mi pomysłów, bo oczywiście z nikim o tym nie rozmawiam, czuję się w tym trochę sama. Natomiast kiedy nagrywam podcast lub filmik, to mówię, prezentuję coś i czuję, że mam z Wami kontakt przez kamerę czy przez mikrofon. Dlatego jest to taki typ pracy, który mi osobiście daje dużo energii. Są więc osoby, które wolą wstawać o 5 rano i wykonać wszystko do południa. Są osoby, które pracują od południa do późnych godzin wieczornych i to wszystko jest kwestią indywidualną. Kiedy jednak pracujemy w wyznaczonym trybie pracy, w wyznaczonym czasie pracy, łatwiej jest nam mieć określone przerwy, bo wtedy zawsze przerwy są o 10, o 12, o 16. Naprzeciwko mojego domu jest jedno małe biuro i zawsze widzę, kiedy ludzie wychodzą na przerwę w pracy. Dlatego zawsze widzę, że dokładnie o 10 wszyscy są na przerwie, albo dokładnie o 12 w porze lunchowej, w porze obiadowej wszyscy idą na przerwę. O 15 czy 14 tak samo i o 17 wychodzą i to jest ich koniec dnia pracy. A ja bardzo często mijam się z nimi, bo wtedy właśnie idę nagrywać filmik. Pracy w biurze, kiedy pracujemy z ludźmi, to te przerwy są bardziej oczywiste i też bardziej wydajne. Kiedy mamy przerwę, odrywamy się od komputera, wstajemy od biurka, idziemy porozmawiać z kimś, zrobić sobie kawę. Sama pamiętam, kiedy pracowałam w miejscu fizycznym, nawet w szkole i kiedy miałam przerwę, to faktycznie była przerwa. Rozmawiałam z kimś, szłam zrobić herbatę czy kawę. Odrywałam się od tego, co robiłam wcześniej. Odrywałam się w pewnym sensie od pracy. Co zrobić, żeby taka przerwa była efektywna? Właśnie tak jak przed chwilą wspomniałam, oderwać się od tego, co robimy i zrobić coś zupełnie innego. Na przykład pójść na krótki spacer, porozciągać się, albo wziąć po prostu kilka głębokich wdechów i zamknąć oczy. Można odwrócić głowę od komputera, a najlepiej w ogóle wstać od biurka, porozmawiać z kimś, pójść na kawę czy na herbatę, zmienić miejsce i może spędzić ten czas z kimś. Jeśli oczywiście daje nam to energię, bo to też zależy od człowieka, jest to kwestia indywidualna. Przerwa nie musi więc być długa, żeby była efektywna. Może to być nawet 5-10 minut. Z tego też względu powiedziałam Wam na początku, że to nie czasu na przerwę mi brakuje, a raczej pomysłu, co mogłabym zrobić w tym czasie, i on już ucieka, zanim się zastanowię, co zrobić. Co robię, kiedy mam 5 minut wolnego, albo kiedy czuję, że muszę zrobić sobie chwilę przerwy? Odruchowo sięgam po telefon. I wiem, że to jest bardzo zły nawyk, jednak w pracy, w której media społecznościowe stanowią część pracy, mam wrażenie, że dzięki temu zrobię coś też efektywnego w trakcie przerwy. To znaczy wstawię coś, opublikuję coś na Instagramie albo odpiszę na wiadomość na naszej grupie na WhatsAppie z patronami albo z kursantami, bo tam też mamy grupy na WhatsAppie i nawet nie zauważam, kiedy ten czas mija.
A tak naprawdę jest to też czas pracy. To też stanowi formę pracy. Pamiętam, kiedy prowadziłam lekcje online i faktycznie siedziałam cały dzień przed komputerem, rozmawiając z wami, z uczniami. I pamiętam, kiedy miałam chwilę czasu na przygotowanie się do lekcji. To jest praca kreatywna i trudno jest być cały czas maszyną do robienia różnych ćwiczeń, do przygotowywania lekcji. Trudno jest cały czas mieć pomysły. Pomysły przychodzą same i tego też już się nauczyłam. Pamiętam, że kiedyś potrafiłam godzinami siedzieć i szukać pomysłów na początku tej pracy. Teraz jednak zrozumiałam, że kiedy nie mam pomysłu, to po prostu trzeba zrobić sobie przerwę i przestać o tym myśleć, bo pomysł przychodzi sam, często w momencie, w którym najmniej się tego spodziewamy. I nauczyłam się, że w takich momentach, kiedy nie miałam pomysłów, po prostu szłam na spacer. Musiałam przewietrzyć głowę, bo czułam, że za dużo już siedzę przed komputerem, że za długo już ślęczę nad tymi pomysłami, nad tymi ćwiczeniami i że nic i tak nie przyjdzie mi do głowy. I faktycznie taki spacer był o wiele bardziej wydajny, o wiele bardziej efektywny dla mojego mózgu, dla mojego ciała. Moje ciało dziękowało mi niejako za to, że nie siedzi już przez cały dzień, a mój mózg dzięki temu mógł się trochę przewietrzyć, mógł zmienić otoczenie i w ten sposób miałam nowe pomysły. Inną przerwą może być zrobienie czegoś kreatywnego. I myślę, że to też jest dobry sposób, dobra metoda. Ja też często czekam w pewnym sensie na ten czas, kiedy wreszcie będę miała czas wolny na coś kreatywnego, na pisanie czy wymyślanie właśnie czegoś. Może dlatego, że moja praca jest w pewnym sensie też czymś kreatywnym. Ale bardzo często, kiedy robię to tylko dla siebie, to w pewnym sensie czekam na ten czas i myślę, że nastąpi on może wieczorem, ale oczywiście wieczorem jestem zbyt zmęczona i ostatecznie nigdy to nie następuje. Więc może faktycznie dobrze byłoby ukraść te kilka minut w trakcie pracy, ukraść ten czas, który jest nie do końca wolny, ale który i tak nie byłby wydajny w pracy, na coś kreatywnego, na napisanie czy narysowanie czegoś. Nie wiem też, czy wiecie, ale w Polsce w ogóle w szkole czy w pracy nie ma takiej długiej przerwy. Przed chwilą mówiłam o krótkich przerwach, ale nie zapominajmy, że te dłuższe przerwy, na przykład półgodzinne albo godzinne, też są potrzebne, bo dzięki nim właśnie możemy naładować nasze baterie. W polskiej szkole, na studiach czy w pracach nie ma czegoś takiego jak na przykład we Francji godzinna obowiązkowa przerwa na zjedzenie obiadu. To bardzo często polscy uczniowie czy polscy pracownicy już około 14-15 są zupełnie wypaleni i przemęczeni, bo nie mieli czasu, żeby naładować baterie, żeby zjeść, żeby odpocząć, porozmawiać ze znajomymi. Pamiętam, że na studiach na przykład czasem miałam cały dzień zajęcia od 8 do 20 i jedyna przerwa to było 15 minut między zajęciami i to był czas, przez który nie można było nawet spokojnie zjeść. Więc może to dlatego, może to też z tego wynika mój problem ze znalezieniem czasu na efektywną przerwę, bo przerwy też, tak jak praca, mogą być efektywne. Może po prostu w Polsce nikt nas tego nie uczy i mamy wrażenie, że przerwy to strata czasu. Mówię o tym trochę tak, jakbym dawała wam jakieś rady, ale tak jak mówię, sama nie robię tego dobrze i sama się na tym nie znam i wiem, że to jest coś, co muszę poprawić, żeby też lepiej pracować dla was. Dajcie mi znać, jak to jest w waszym życiu i w waszym kraju. Czy macie czas na przerwy? Albo czy znajdujecie taki czas na przerwy? Jeśli tak, co wtedy robicie? Jak to robicie, że znajdujecie ten czas? Słyszałam kiedyś takie zdanie, że czasu nie ma, czas się po prostu znajduje i myślę, że jest w tym trochę prawdy. Teraz w dorosłym życiu nikt już nie ma czasu tak po prostu, więc czas się niejako wykrada w tych martwych momentach, w tych momentach, kiedy możemy zrobić coś innego. Ale znowu telefony i media społecznościowe są dużą przeszkodą i jest to sporym wyzwaniem odstawić je, przestać myśleć o nich i przestać wchodzić na media społecznościowe i wiecznie je przeglądać, a zamiast tego zrobić coś pożyteczniejszego dla naszego umysłu i dla naszego ciała. Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym myślicie, więc napiszcie mi komentarze,
Może macie jakieś rady dla mnie, co robić, kiedy mam przerwę i co robić, żeby pozostać efektywną, bo nie jest to łatwe. Może Wy też macie pracę kreatywną i może Wy macie jakieś lepsze sposoby na to, jak robić dobre przerwy, efektywne przerwy. Czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie o kursach A1, A2 i B1. Myślę, że to naprawdę jest dobry sposób na naukę języka polskiego. Trochę alternatywny, bo nie są to do końca lekcje, ale tak jak Wam mówię, słyszałam naprawdę postęp u moich uczniów z kursu A1. Byłam z nich bardzo dumna i bardzo chciałabym Was wszystkich tam widzieć na pokładzie naszych kursów, więc polecam. Zostawiam Wam oczywiście linki do tych kursów na dole w opisie filmiku. Zostawiam Wam też link do Patreona, jeśli macie ochotę zajrzeć na Patreona, może to jest coś dla Was. Widzimy się niedługo znowu na spotkaniu grupowym, bo mamy aż 2 spotkania grupowe na Patreonie w miesiącu i poza tym, tak jak mówiłam, też spotkania indywidualne, więc Patreon to też jest coś bardzo dobrego, jeśli chcecie podwyższyć swój poziom z polskiego, a jednocześnie poznać nowych ludzi, bo jest tam spora już społeczność osób, które uczą się polskiego. Dziękuję moim patronom przy okazji za to, że jesteście na Patreonie i wspieracie moją pracę. To bardzo, bardzo dużo dla mnie znaczy. Dziękuję też z całego serca Wam wszystkim, tym, którzy wysłuchaliście tego podcastu, obejrzeliście może ten filmik, bo wstawiam ten podcast też na moim kanale na YouTubie jako filmik. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze sposoby na dobre, efektywne przerwy. Bardzo chętnie się tego dowiem i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!